Dziś jesteśmy w Campbelltown, tym razem w destylarni Glengyle. Ze mną najnowsza wersja Kilkerrena Heavily Peated. Jest to batch 13. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Campbelltown, jesteśmy w destylarni Glengyle. Ze mną kolejna edycja Kilkerrena Heavily Peated. No muszę przyznać, że batch 11 i 12 bardzo mi podeszły, więc niecierpliwie czekałem na batch 13. Jak tylko się ukazał, kupiłem go. No i potem jak ją kupiłem, stała sobie tutaj grzecznie na komodzie i najwyższy czas, aby się ją zająć, zanim mi do końca wyparuje. Co mogę powiedzieć o samej whisky? Jest to whisky bez deklaracji wieku, zabutelkowana w mocy 58,6% alkoholu. Jest to cask strength. Whisky ta nie jest filtrowana na zimno i ma naturalny kolor. Jeśli chodzi o dojrzewanie tej whisky, to możemy na stronie destylarni tylko ogólnie, enigmatycznie przeczytać, że ta whisky dojrzewała głównie w beczkach po bourbonie. Ale również na tej samej stronie znajdziemy taką małą grafikę, z której wynika, że około 85%, 90% jest to whisky po bourbonie, a około 10-15% whisky po sherry oloroso. Kilkerren Heavily Peated, jak sama nazwa wskazuje, jest to oczywiście whisky torfowa, około 405 ppm. Jeśli chodzi o cenę, u mnie można już kupić tą whisky od około 55 euro, z tego co znalazłem na polskich stronach internetowych od około 259 zł. Dobrze, przejdźmy już teraz do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do 2 kieliszków i mam nadzieję, że nie zapomnę o tym drugim kieliszku, gdzie dodałem troszeczkę wody. Może tak jeszcze obrócę tą butelkę, bo nie mamy żadnego opakowania, żeby było widać, że to jest batch 13, bo z przodu nie ma żadnej takiej adnotacji. Dobrze. Sprawdźmy, jak jest na nosie. Więc torf, bardzo intensywna wanilia i słodko-kwaśne owoce od razu na nosie. Bardzo przyjemny, słodki ten torf, bardzo fajny dym, 45 ppm, ale muszę przyznać, że na nosie odczuwam go nieco słabiej. Czuję, że mam fajny dymek, czuję, że mam fajny torf, ale 45 ppm, no nie powiedziałbym. No ma prawie 60% alkoholu, niech spojrzy, 58,6. No powiem Wam, respekt, no bardzo fajnie na nosie. No czuję, że jest to nieco ostrzejsza whisky, ale absolutnie nie mogę powiedzieć, żebym czuł na nosie w tej chwili, że ma 60%. No bo nie ma, ok. Nie czuję na nosie, że ma 58,6%. No bardzo fajnie, tak ex-bourbonowo, ale naprawdę dużo wanilii, ale takiej fajnej wanilii, taki crème brûlée, taki budyń waniliowy i jednocześnie zapach takiego bardzo dojrzałego, słodkiego banana. Teraz troszeczkę destylatu, słodu, troszeczkę takiej ziemistości, delikatnie, nie za mocno, ale ten Campbelltown Funk. No chociaż teraz troszeczkę bardziej. Teraz ma takie wiejskie klimaty, bardzo fajne, siano, jakaś taka obora, stajnia, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i teraz tak z tyłu czuć wyraźnie dąb i przyprawy. Teraz jest tak słodko-kwaśno. Ananas. No gdzieś zgubił mi się w tej chwili ten dym. Bardzo fajnie gra to razem z tą owocowością. Jak gdyby te ex-bourbonowe klimaty, crème brûlée, pudding waniliowy
I owoce, mam tutaj egzotyczne owoce, powiedziałbym, że dość sporo ananasa, dojrzałego banana i to tutaj mam na pierwszym planie. Gdzieś z tyłu jest jakaś przyprawowość. Oj, teraz fajnie, teraz fajnie. Teraz odczułem tak troszeczkę ten destylat, taki lekko brudny, taki lekko industrial. Troszeczkę świeżo, ale czuć wyraźnie tutaj wpływ tych beczek po Sherry Oloroso. To nie jest tak, że czuję tutaj czerwone owoce, ale czuć wyraźnie ten dąb, czuć wyraźnie takie tło i takie przyprawy typowe dla Sherry Oloroso. No jest i troszeczkę czerwonych owoców, ale tak bardziej powiedziałbym żurawina i czerwona porzeczka. Teraz nieco ostrzej na nosie, ale bardzo przyjemnie. No dobrze. No nie wiem, czy od razu kosztować? Nie. Mam przygotowany kieliszek z odrobiną wody. Może jednak od razu przejdę do tego kieliszka. No nie mam pojęcia, jaka procentowość jest teraz w tym kieliszku, ale przypuszczam, że poniżej 50%. No tutaj jest więcej zbożowości, więcej słodu. Czuję wyraźnie takie słodko-kwaśne owoce. Jest ananas, ale już nie mam tego banana i jest raczej coś w kierunku zielonego jabłka. Teraz bardzo przyjemnie miód. Troszeczkę takiej ziemistości, takiej mokrej ziemi, ale i ten Campbelltown Funk. Taka troszeczkę bardziej ułożona, wytrawna wersja tego, co mam w drugim kieliszku. Sprawdzę, jak będzie teraz tutaj. Stanowczo więcej takich świeżych owoców, stanowczo więcej ananasa. I więcej waniliowych klimatów, ale mam tu więcej świeżości na nosie. Ale jak na whisky, bez deklaracji wieku, jak na whisky, która jest zabutelkowana prawie w 60% alkoholu, no to muszę powiedzieć, że jest fajnie ułożona. No tutaj mam więcej takiej ziemistości, takiej mokrej ziemi, więcej tego Campbelltown Funk. Ale znacie mnie, ta wersja bez dodatku wody podchodzi mi bardziej. Odstawię może na bok ten kieliszek, po niego później sięgnę. Sprawdźmy, jak jest na języku. To muszę powiedzieć, że na języku jest, no nie chcę powiedzieć bardzo, ale jest wytrawna. Jest wytrawna. Te pierwsze 3-4 sekundy czuję miodowość, czuję słód, taką zbożowość, czuję Campbelltown Funk, czuję imbir, czuję dąb, troszeczkę tanin, ale z tych owoców nie za dużo.
Dopiero po jakichś 5-6 sekundach na podniebieniu poczuję troszeczkę tak ananasa i to zielone jabłko. No teraz powiem szczerze, mam więcej słodyczy w tym momencie, chociaż nie jest słodko, niż na początku. No jest fajnie, jest ziemiście. Jest miód. Troszeczkę tych owoców, tak słodko i kwaśno, ale nie tak dużo jak wcześniej. Bardziej w kierunku jabłka, jabłko, ananas, imbir, taniny. No powiedziałbym, że bardziej taki klimat Kilkerran 12. To tutaj teraz mam dwukrotnie albo trzykrotnie więcej słodyczy i tych owoców na nosie. No to powiem tak, na nosie ta whisky obiecuje o wiele więcej niż później dostałem na języku. Dobra, może źle to powiedziałem, bo jednak jest intensywna, jest taka surowa, jest taka oleista i mineralna na języku. Może powiem tak, nie do końca ta whisky daje mi na języku to, co obiecywała mi na nosie. Bez dwóch zdań. Tutaj ten crème brûlée, ten pudding waniliowy, ta owocowość, no po prostu jest świetnie. Nie wiem, zanim przejdę do tej whisky, gdzie dodałem odrobinę wody, jednak chciałbym teraz zrobić drugiego łyka. No tu się dzieje, tu mam takie dość spore zawirowania na języku, pomiędzy językiem a moim podniebieniem, ale tym razem jeszcze bardziej wytrawnie, więcej tanin, więcej imbiru, takie klimaty herbaciane, troszeczkę herbaty Earl Grey. Teraz nie tylko tak miód bym powiedział, ale ten melon miodowy, troszeczkę ananasa, sporo takiej zbożowości, ziemistości, wyraźnie wytrawna. No są takie momenty, że odczuwam młodość tego destylatu. Nie mam pojęcia, jak stare były beczki użyte do tego wettingu. No mówi się w internecie, że pomiędzy 6 a 8 lat, ale czy tak jest, nie wiem. Ale tutaj przy drugim łyku wyraźnie wyczułem młodość tego destylatu. Na nosie rewelacja, na języku nie jest źle, ale mogłoby być przynajmniej 50% tego, co ta whisky oferuje na nosie. Teraz w mojej prawej ręce to jest Kilkerran Heavily Peated Batch 13, rozcieńczony gdzieś na około 48-50% ABV. To nawet w tej chwili na nosie, tutaj, mam więcej słodyczy i więcej owocowości, niż miałem przedtem na języku. No dobra, skosztuję teraz tej wersji. Sporo ziemistości, taki popiół. No muszę przyznać, również tutaj, kiedy popijałem tej wersji bez wody, no ciężko mi jakoś określić ten torf. On idzie w taką stronę ziemistości i popiołu. Tutaj wyraźnie odczuwam teraz ten popiół, taniny. Przez pierwszy moment
tylko praktycznie to. Mamy dąb, taniny, popiół. Jest wytrawnie. W tej chwili rozszerza się to tak powolutku. Mam zbożowość, mam miód i posmak owoców, ale tutaj wyraźnie jabłko. Gdzie ta zbożowość, ta ziemistość przeważają. Naprawdę w dużej mierze przeważają. Tych owoców na języku. Dobra, no troszeczkę teraz. Troszeczkę ananasa teraz czuję z tyłu. No nie wiem, co powiedzieć w tym momencie, ale wyrażę swoje zdanie po tym, jak ten batch 13 porównam po prostu z batchem 12 i 11. Zostało mi jeszcze odrobinkę w tamtych butelkach. Myślę, że na to jedno porównanie wystarczy. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem i zostaliśmy dalej w destylanii Glengyle. Ze mną po prawej stronie Heavily Peated, batch 12, pozwolę sobie go obrócić, i batch 11. O, naprawdę, to już są końcówki. No muszę przyznać, te whisky bardzo mi podchodzą, jak widać. Dobrałem do tego również Kilkerrana 12-letniego, tak z ciekawości teraz, bo mam wrażenie, że ten batch 13 idzie właśnie w tą stronę, albo smakuje bardziej jak Kilkerran 12 i chciałbym to teraz bezpośrednio sprawdzić. Także pozwolę sobie wcześniej na tego Kilkerrana tutaj, właśnie w tej chwili Kilkerran 12 w moich rękach. No ale tu jest zupełnie inaczej, tu jest fajnie. Oj, przepraszam. No nie chciałem powiedzieć, że tu nie było fajnie, ale tu czuję, że mam dojrzalszą whisky. Kilkerran 12 ma 46%, o ile się nie mylę. Tak. Ale no ma taki świetny zapach, no ma taki fajny zapach. Bardzo fajnie destylat. Campbelltown Funk, morskość. No i trochę tych owoców. Tak mniej więcej jak tutaj, że odczuwam takie jasne owoce, odczuwam również owoce egzotyczne. Teraz przez moment tak słodziutko. Też czuję wpływ beczek po sherry. No, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie na nosie, jeśli chodzi o Kilkerrana 12. Pozwolę sobie go teraz skosztować, ponieważ ostatnio w ustach miałem Heavily Peated rozcieńczony, więc myślę, że to będzie dość dobre porównanie, albo przynajmniej porównanie fair. Czuć wyraźnie, że to jest dojrzalsza whisky, że ma przynajmniej te 12 lat. Bardzo fajnie dąb, fajna, ziemista, mineralna. Ma strukturę, naprawdę. Ma tą substancję. Bardzo fajnie, ciekawie teraz. Ten destylat taki lekko brudnawy. No owoców na języku nie mam więcej niż w Heavily Peated, ale czuję wyraźnie, że to jest dojrzalsza whisky, o wiele bardziej, albo przepraszam, o wiele lepiej ułożona. Na nosie mam teraz taki zapach takiej starej piwniczki, takich zakurzonych kredensów, regałów, starych książek. Ma mi tak zapach, nie wiem, liści tytoniu, cygaro, ale nie takie zapalone, tylko po prostu jakby gdzieś leżało cygaro, skórzany fotel. No i leciutko
takie wiejskie klimaty. No i teraz słodko-kwaśne owoce i na pierwszym planie bym teraz wyczuł znowu jabłko i z tyłu gdzieś ananasa. Ale ten ananas tutaj jest słodszy niż w Heavily Peated. Dobra, odstawię ten kieliszek. Wrócę do głównego bohatera i zobaczymy, jak teraz odbiorę batch 13 po tym, jak przedtem miałem Clickerana 12 w ustach. Młodość, panowie, młodość. Na nosie rewelacja. Dojrzały banan, marshmallow na ognisku. Pięknie, tutaj ten torf, ten dym. Pięknie, jakieś takie ognisko. Właśnie jak ja powiedziałem, marshmallows. Do tego ten banan. Mnóstwo wanilii. A na języku wytrawnie, dębowo. No teraz lepiej. Po paru sekundach jest lepiej. Ale te pierwsze parę sekund, no czuję surowość tego destylatu. No czuję, że ta whisky ma 55 plus, jeśli chodzi o procentowość. No ale pije się dobrze, w miarę dobrze. Chociaż te pierwsze parę sekund mogłoby być łagodniej. Ale jak dla mnie, słuchajcie, to jest dobra whisky, ale jak dla mnie na języku, no jestem rozczarowany. Bo pachnie tak obiecująco, tak wiele daje na nosie, potem kosztujesz i dostajesz praktycznie rzecz biorąc zupełnie coś innego. Chciałbym mieć na języku to, co odczuwam tutaj na nosie. Dobrze. Dlatego, że teraz kosztowałem tej whisky, nie będę płukał moich ust wodą i przejdę na prawo. Wezmę najpierw batcha 12. Tu mam więcej morskości. Ten torf jest tutaj bardziej odczuwalny. Jest zbożowo. Czuję wyraźnie miód. Czuję i karmel, słony karmel. Im dłużej teraz wącham, czuję fajnie w tle owoce. Egzotyczne owoce. I tutaj mam mango. Tutaj powraca mango. Jest i słodko, i leciutko kwaśno. Ale jest bardzo karmelowo, taki ciemny karmel. Lekko słony, ciemny karmel. Oczywiście ta whisky jest u mnie w domu już ponad pół roku. Jak widzicie, to jest końcówka w butelce, więc, że tak powiem, powietrze zrobiło już swoje. Niemniej będę chciał w tej chwili porównać, jak wypada batch 11 po tym, jak skosztowałem batch 13. Przepraszam. Niemniej będę chciał teraz skosztować batcha 12 po 13. Bez porównania. Bez porównania. Mam tutaj więcej estrów, mam więcej owocowości. Mam to mango na języku. Bardzo przyjemnie. Leciutko cierpko, ale robi to fajną robotę. Jest i słodko, lekko kwaśno. Świetnie, teraz się to rozchodzi. Rozeszło się tak powolutku na szerokość. Bardzo fajnie dąb. Bardzo fajnie słodowo, karmelowo, morsko. Plus to mango. Świetnie, świetnie. Bez porównania, to znaczy w porównaniu, ale 12
podchodzi mi bardziej. To muszę powiedzieć. 12 podchodzi mi bardziej. Powrócę do batcha 13. Kurczę, no. Ale tu znowu na nosie. Ta wanilia. Ale to jest naprawdę przyjemne. Tak kremowo, świeżo, leciutko. To raczej powiedziałbym, że batch 12 na nosie jest bardziej podobny do Kilkerana 12. Tutaj na nosie znowu mam więcej doznań. Obiecuję, że tak powiem, ta whisky więcej. Mam więcej słodyczy, więcej wanilii. To ta whisky nie daje na nosie tak dużo, mówię o batchu 12, co batch 13. No i Wam powiem, chyba najlepszy łyk. Bo pozostało mi coś z tego karmelu. Fajnie teraz i morskość, i troszeczkę soli, ale teraz imbir w natarciu, i to dość sporo tego imbiru, taniny, troszeczkę pieprzu, czarnego pieprzu. No troszkę taka inna odsłona, bardzo wytrawna odsłona. Bardziej w kierunku Hazelburn, bym powiedział. Ale nie mam teraz Hazelburn, żeby to zestawić ze sobą. Tak z głowy mówię. Ale tych owoców, tych słodyczy, no nie wiem. Dobra, przejdę zupełnie na prawo. W moich rękach w tej chwili kieliszek z batchem 11, moim ulubionym, najbardziej owocowym. Ciekawe, czy odczuję jeszcze tą owocowość w tym momencie. No ten jest delikatniusi. Tu mam takie klimaty, bym powiedział, takiej typowej, morskiej, torfowej whisky. Jest fajnie morsko, bardzo fajny torf. Mam tutaj więcej siana, słomy, jakichś takich suchych traw. No i z tyłu już woła do mnie ananas i mango. Jesteśmy tutaj. Pięknie. Mam wrażenie, że w 11 mam najmniej akcentów po sherry. Chyba mógłbym powiedzieć, że największy udział beczek sherry jest tutaj właśnie w 13, potem w 12, w 11 jest ich najmniej, albo inaczej mówiąc, być może ilość, patrząc na procentowość udziału beczek w wettingu, może jest ta sama, ale może tu po prostu były tylko refile. Tej whisky, która była leżakowana w beczkach po sherry, wyczuwam więcej w 13 i w 12 niż w 11. Z tym, że najwięcej właśnie w 13. No tutaj bardzo fajnie, powiem Wam szczerze, teraz tak troszeczkę zupełnie wyspiarsko, naprawdę. Torf, ex-bourbon, morskość, tylko te owoce. Pięknie, pięknie. Dobrze, porównam z 13. No to 13, że tak powiem, troszeczkę teraz ostrzej na nosie. Wyraźnie wyczuwam tutaj ten alkohol, no ale musimy w tym momencie wziąć to pod uwagę, jednak, że ta butelka stoi już prawie pusta i dłużej. Niemniej tutaj czuć wyraźnie, że ten destylat albo jest młodszy i że ta whisky nie jest tak dobrze ułożona jak batch 11. Dobrze, skosztuję teraz batcha 11. Rewelacja.
Rewelacja. Pięknie, wspaniale. Najlepszy, najlepszy. Moim zdaniem jest tutaj najlepszy. Jest więcej ex-bourbonu, więcej mamy tych estrów, więcej tych owoców. Tutaj również to mango, ale jest jeszcze jaśniej. Mam i ananasa, mam i takie żółte jabłko. Świetne klimaty. Słoma, siano. Jest i morsko. Campbelltown Funk. Ja nie zmienię zdania. Batch 11 podchodzi mi bardziej niż 12, z tym, że oba są super. No dobra, skosztuję teraz batcha 13 po 11. Ale muszę przyznać, jeśli chodzi o nos, to z tych trzech batchy ten jest najbardziej obiecujący, jest najbardziej intensywny i od razu na pierwszego niucha masz tą owocowość, masz świeżość tej whisky, masz wanilię, masz karmel, masz morskość, wszystko na pierwszego niucha. On na nosie są momenty, kiedy przypomina mi troszeczkę, ale nie będę teraz tego porównywał, chociaż będę miał sposobność i może do tego powrócę, ale pachnie mi troszeczkę jak taki mocno torfowy aran, gdzie te jasne owoce, egzotyczne owoce spotykają się z torfem i z dymem. No coś takiego teraz tutaj odczuwam na nosie. Ale będę miał sposobność za niedługo i powrócę do tego. No dobrze, ostatniego łyka zrobię teraz, zanim przejdę do podsumowania. Dobra, te pierwsze momenty są fajne, bo jak gdyby jeszcze mam takie déjà vu z tego, co miałem przedtem na języku, czyli ta owocowość z batcha 11 jeszcze powróciła, a potem czuję wyraźnie tą wytrawność, taniny, ten imbir. Nie, że to jest nieprzyjemne, absolutnie nie mogę tego powiedzieć. Wręcz poniekąd, muszę powiedzieć, jestem zadowolony, ponieważ mam 3 razy kilka rana, heavily peated i każda z tych whisky jest inna. Każdy z tych batchy jest inny. Mam tu po prostu 3 niepowtarzalne whisky. To nie jest tak, no w sumie jest tak, możemy powiedzieć, że Kilkerran Heavily Peated to bardzo dobra whisky, ale w zależności od tego, jakiego batcha żeśmy skosztowali, będzie mieć zupełnie co innego na myśli. Bo ja, mówiąc Heavily Peated, bardzo dobry Heavily Peated Kilkerran, mam w głowie od razu batch 11. A batch 13 jest zupełnie inny. Na nosie świetnie, na języku bardzo wytrawnie, najmniej ułożony i najbardziej odczuwałem tutaj wpływ beczek po Oloroso i młodość destylatu. Ale to też nie jest tak, że tę whisky mam od tygodnia, mam ją już spory czas w domu i pokażę to jeszcze raz, połowy już nie ma. To nie jest tak, że to jest nowa, otworzona whisky. No niemniej muszę powiedzieć, że ten batch 13 troszeczkę mnie rozczarował. Ale uważam, że jest to kwestia gustu. Więc przechodząc do podsumowania. Kilkerran Heavily Peated to jest świetna, znakomita whisky w mocy beczki, torfowa whisky z Campbelltown w bardzo dobrej cenie. Jeśli chodzi o cenę, jakość, wszystko tu się zgadza. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o batch 13, to batch 13 pokazuje po pierwsze, że każdy batch jest zupełnie inny. I jest to teraz sprawa gustu, naprawdę. Jeśli lubisz takie bardziej ex-bourbonowe, morskie, bardzo świeżo owocowe klimaty, polecam batch 11. Jeśli lubisz znowu ziemistość, oleistość i mineralność w whisky i nie przeszkadza Ci to, że ta whisky jest bardzo wytrawna i jest sporo tanin,
to batch 13 jest dla Ciebie. Jeśli chciałbyś kompromisu pomiędzy batchem 13 a 11, to batch 12 jest dla Ciebie, bo myślę, że znajdziemy tutaj coś z batcha 13 albo z Kilkerem 12 i coś z batcha 11. Dla mnie osobiście batch 11 numer 1, niemniej batch 13 to jest fajna whisky, ale gdybyście się mnie spytali, czy kupię jeszcze jedną butelkę Kilkerran Heavily Peated, to powiem tak, ale będę patrzał w tą stronę. Sprawdzałem dzisiaj na internecie, wszystkie 3 u mnie kosztują mniej więcej to samo. Mogę je kupić od około 55 euro. Więc jeśli chciałbym wydać 55 euro i kupić Kilkerrana Heavily Peated, to ja kupię batch 11. Ale tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to sprawa gustu. No i na tym zakończę. I mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Dziękuję za Wasze lajki, dziękuję za subskrypcje i Wasze komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!